No, big news. Big news. Zrobiliśmy to. Rozglądaliśmy się, nawet nie wiem jak zacząć. Jesteśmy oboje tak podekscytowani. Po prostu to robimy. Podjarani. Robimy to. Kupiliśmy samochód, o który nam chodziło już od bardzo dawna. Zresztą po odcinkach, po filmach, które wyjdą przed tym, który teraz nagrywam, już pewnie będzie wiadomo, że szukaliśmy czegoś, żeby kupić samochód. Większy oczywiście. Żeby bardziej pasował, żeby wygodniej było podróżować, więcej miejsca, te sprawy. Jeszcze Wam nie pokażemy, jeszcze Wam nie powiemy co. Była okazja cenowa, duża. Nie wiem jeszcze na jak dużą minę się za tę cenę wbiliśmy. Na razie wygląda to jak kosmetyczne defekty i tak dalej. Gość sprawia wrażenie przekonującego, zgodził się na wszystkie moje warunki, ten, który to sprzedaje. Ale dzieci mają chyba z piątkę, czwórkę? Wygląda jakby co roku nowe robił. Robimy to. Ten projekt może zaważyć nawet na konwencję odcinka i jak to już zacznie dochodzić do skutku i jak to naprawdę wyjdzie, bo mamy już nawet ksywę dla samochodu i dowiecie się jaka to ksywa jest i dlaczego ma tyle sensu, a potem zmienimy może nawet nazwę serii i to już nie będzie przygoda na budżecie. Nadal będziemy po tym zakupie, dalej będziemy żreć tynk ze ścian, ale ja pierdzielę, robimy to. Największy wydatek w naszym... Już to zrobiliśmy tak naprawdę. Ale robimy to w sensie takim, że to już jest faktem, że To jest. Tylko jeszcze do nas to nie dociera. Jeszcze jesteśmy... Wy z totalnym przyszłości, szoku. którzy to oglądacie, trzymajcie kciuki za powodzenie tego projektu. Wiąże z nim naprawdę duże oczekiwania. Może zacznijmy od tyłu. A jest on przepastny. Spójrzcie tylko jak ten plecak wygląda. Przecież to wydawało się wielkie, a już tylko w tej przestrzeni on po prostu niknie. 3 rzędy siedzeń. To nie jest niestety ta super duper wykokszona edycja, bo ma materiałowe fotele, znaczy no te z tkaniny. Ma ręcznie składane to wszystko. Są edycje, które mają składane fotele na prąd, wszystkie, łącznie z środkowym rzędem. Elektryczną regulację ma tylko fotel kierowcy. Reszta jest powiedzmy bieda edition, ale jak nazwać bieda edition? Coś co ma 2 wyświetlacze DVD w podsufitce. Trzeci jest z nawigacją chociaż nie, nawigacji tu nie ma. Mam coś w stylu kompasa. W desce rozdzielczej świeci się W, NE i tak dalej. Wszystko co w jakimkolwiek kierunku się poruszam, to w takim mi pokazuje, w którym jadę. No, może zademonstruję, ale to najpierw ustawię kamerę na statywie. Zademonstruję jak to się składa fajnie. One są ponumerowane, więc ciągniesz. Za jedną. Za drugą. Czekaj, bo to trzecie chyba było, tak? Nie. A. Dobra. I tyle. To są ponumerowane pasy. Pasek numer 3. I o. Teraz akurat przeszkadza sobie to. Generalnie zaraz jak złożę drugą stronę, to zaraz zobaczycie jak to wygląda dalej. Generalnie co jest dla mnie małym zawodem, już nie mówię, że przestrzeń, bo tego jest najwięcej w segmencie, to są 4000 litrów. Producent twierdzi, że tylko to, co może pomieścić w fotele, ma więcej pojemności niż jakikolwiek subkompakt na rynku. Więc to już jest w ogóle wow. Ale moim zawodem, ponieważ tu słońce zachodzi, będzie dobrze widać na tym cieniu, jest uskok, nie do końca uskok, ale jest tak gładko spada. Myślałem, że będzie idealnie płasko, tymczasem nie jest. Nadal jednak to są 2 Mavericki ze złożoną kanapą. Zaraz złożymy resztę. Jedna rzecz, mimo że nie wszystko jest aż tak dokładnie w prądzie, ale no czemu się zamknąłeś? A, bo pewnie 2 razy kliknąłem. Czasem tak mam, że kliknę 2 razy. Moment.
Tak, nie, tam będzie już naprężone i to już zostanie tak. I teraz jeden paseczek, drugi paseczek, mogę to z ręki nawet. Nie. Tak? No, o. A jednak fotel chyba nie dość. A nie, bo on był wypuszczony do przodu albo pociągnięty do tyłu. Odsunięty do tyłu był, tak. I teraz to? Nie, i teraz To. pas z tyłu. No. Tak, kurde. To ja się upewnię jeszcze, że on się schowa cały za jednym razem, a nie trzeba będzie wyciskać. Jeden ruch ręki. To jest coś niesamowitego. Jeden ruch ręki. I o! To jest cała przestrzeń. Także sami widzicie, nie będzie już walki z przestrzenią. Nie będzie więcej przestawiania foteli do przodu, nie będzie przerzucania rzeczy na przednie fotele. Jest problem z railingami, bo nie ma. Nie wiem, czy trzeba będzie dorobić, czy będą trzeba kupować uniwersalne. Nie będą może aż tak potrzebne, bo tu jest tyle tego miejsca, że jak zrobimy proste skrzyneczki, jakieś proste szafki, tutaj zbudujemy, to prawdopodobnie wszystko pomieścimy. A no, bagażnik byłby o tyle lepszy, że rzeczy, których najmniej używamy, albo jakieś mokre rzeczy tam mogłyby być. Ale to miejsce jest po prostu tak wielkie, że spokojnie to pomieścimy. O planie zagospodarowania przestrzennego, bo tylko tak można mówić w takich zakresach o tym samochodzie, podyskutujemy później. Na razie tylko przedstawię na szybko stan techniczny, historię auta. Ma taki silnik diesla. Jest to 2.8 diesel, 4-cylindrowy, turbo oczywiście, z przebiegiem 106 tysięcy mil, czyli ponad 170 tysięcy kilometrów. Zdrowe 170 tysięcy kilometrów. Te silniki podobno nie są jakieś takie awaryjne, są dosyć długowieczne. Większy problem jest ze skrzyniami biegów lub wtryskiwaczami, co przeczy temu, co przed chwilą powiedziałem o silnikach. Z drugiej strony auto nie jest nie wiadomo jak zmaltretowane, jest odrapane. Przyciemnienia na szybach to są fabryczne przyciemnienia, więc będą do zdarcia. Są szyby odrapane przez jakiegoś psa. Oni mają 2 psy. Z tej strony zaskakująco nie. Fotele nie są wydarte. Wszystko jest w szmatach, jak ja to zawsze nazywam. Fotele nie są wydarte. Nie ma żadnych jakichś rozdarć, połamań, złamań i innych takich defektów typu oczywiste uszkodzenia, którymi kierowca później nie chciał się już zajmować, bo mu się nie chciało. Przejdźmy na zewnątrz. Z zewnątrz auto miało malowany bok z tyłu. Odcienie i połysk nie zgadzają się z przodem. Jest naprawdę niewiele wgniotek, niewiele uszkodzeń takich bardziej mechanicznych. Bardziej zadziałało tutaj ingerencja tlenku żelaza w integralność stali węglowej, ale tylko w 2 miejscach się dopatrzyłem. Tu i na masce troszeczkę. No i jeszcze tutaj parę bąbelków wyskakuje. O, przerwa. Tablica rejestracyjna według moich standardów się już nie nadaje, chociaż na przeglądach wskazywana jest, że jeszcze jest czytelna. Lekka rysa tu. Tutaj to są jakieś takie zabrudzenia typu kurz wodą i pędem wiatru rozproszony. Felgi będą do renowacji, chociaż nie są w opłakanym stanie. Tu jakaś cofka zła była. Kamera cofania jest, ale obiektyw jest już zamglony i bardzo przyciemniony obraz jest. Nie można za bardzo stawać na zderzaku z tyłu,
mięciutki, ugina się, odkręcę go później, zajrzę pod niego i jak trzeba będzie dospawam jakieś wzmocnienia, bo na pewno nam na tym będzie zależało, żeby można się było dostać na górę. Na górze jest trochę mchu, ale Maverick miał tak samo. Auto stało od listopada. Auto stało od listopada zeszłego roku, z 7 miesięcy. Listopad czy październik? Październik chyba nawet. W tym miesiącu przeglądy, to znaczy to było w kwietniu, teraz mamy maj 2023. W kwietniu przeglądy przechodził 3 razy. 2 razy mu się nie udawało, bo ciągle coś wychodziło z jakichś głównych defektów. Między innymi pęknięta sprężyna z tyłu, niesprawny ręczny, teraz trzyma jak żyleta, nie mogłem nim ruszyć. Coś jeszcze tam miał. Oświetlenie, problem z żarówkami z tyłu. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w tej chwili jeszcze też jest podobno niedokończone, ale też nie jest to dyskwalifikujące z dalszej jazdy. Do tej pory wszystko, co sprawdzaliśmy, jest sprawne technicznie. Później pojadę, mam taki zaprzyjaźniony warsztat, wrzucę go na kanał, zobaczymy, co się dzieje pod spodem. Dlaczego nie chcę wchodzić pod niego pod spód? O ile w Mavericku wszystko stało na kołach i mogłem się nawet z tym wdrapać pod spód, to pod tego już bym nie chciał. On waży 2 tony 200. Więc no nie. Wolę kanał, jeżeli stoi na kołach, wszystko jest w porządku. Tylko muszę sprawdzić, upewnić się, że na przykład hamulce już stalowe przewody czy puszczają, czy nie. Czy jest coś nie tak innego z zawieszeniem. Tam coś było o jakimś elemencie gumowo-metalowym w wahaczach, więc to też muszę sprawdzić. I jest jakiś luz na łączniku stabilizatora z której strony i też nie wiem, czy to przód, czy tył, więc to poddamy inspekcji i będziemy najpierw doprowadzać właśnie mój fetysz, czyli zawieszenie do porządku, a potem sprawdzimy, czy silnik miał robioną w zeszłym roku uszczelkę podłogowicą. Go ściągnął przyczepę 300 parę kilometrów kempingową i w drodze powrotnej ta uszczelka puściła, więc daje mi to jakiś taki wgląd na to, że może nie fajnie by było go mocno cisnąć. W końcu to tylko 2.8, 160 koni. Nie jest to 3.0 z Chryslera 300C, 212 koni, ale już nad tym myślę. Jutro pierwsza jazda testowa. Na razie będziemy go czyścili. Karolina już zaczęła, więc ja już też zaraz tam dołączam. Na razie jazda testowa. Jedziemy jutro do Castleton, do sławnego Winats Pass. I sprawdzimy, jak to auto będzie właśnie takie pasy przechodzić. Bo Maverick bardzo ciężko miał to już chyba widzieliście w filmie. Maverick miał bardzo ciężko w Lake District na Hard Knot Pass. Był po prostu gorący do czerwoności. A Winats Pass daje namiastkę takiego przejazdu, więc też sprawdzimy, jak auto się będzie zachowywało w bardzo trudnym terenie. Jeżeli klęknie, no to pomyślimy o jakichś innych drogach albo o wzmocnieniu auta. Na razie czyszczenie. Czy auto dalej śmierdzi jak skarpeta? Nie. Ale śmierdziało. Było zaniedbane. Śmierdziało. Nakładka progowa muszę dokręcić. Odkręcił, ale na szczęście jest. Później Wam pokażemy, jak już doczyścimy. Później Wam pokażemy, może nawet następnego dnia, jak już przedstawimy całą sylwetkę. Co tu się dzieje? Stare Piotrusiowe zawołanie. Co tu się dzieje? Też mi to przechodziło. Ona ich nie ma gdzie ułożyć, żeby one... Ten już wyczyszczony. Teraz ten trzeba wyczyścić. Musimy coś zrobić z tymi przykurzeniami przy nawiewach. Ale tu chyba jakiejś lepszej chemii będzie potrzeba. Chociaż zobaczymy. Voyager ma też wbudowaną latareczkę. Wypina się ją po prostu z boczka. Ona tam sobie tkwi. Ale od dawna nie działała.
Więc ją rozebrałem i moim oczom ukazało się to. Po pierwsze, w ogóle nie miałem pojęcia, że istnieje taki typ baterii owalny, a po drugie, wszystkie blaszki są zaśniedziałe. I to zgrzane jest. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie to wyczyścić. Chyba że się dostanę od drugiej strony i jakoś tam jeszcze sięgnę. Ale to wszystko jest tak pośniedziałe, że ja nie wiem, czy nie lepiej kupić aftermarket, albo nawet jak się da, to oryginalną. Ale chcę mieć tę latarkę. Tu jest ta latarka. Właśnie to były jakieś resztki jedzenia, jakieś resztki kurzu, które po prostu wiesz, no... Ogólnie ubiliśmy niezły interes. To w końcu kawał dobrego samochodu za połowę ceny rynkowej. Co prawda obejmuje go horrendalny podatek drogowy, ale przynajmniej ma małe spalanie i jako pierwszy samochód w naszej kolekcji ma niższe ubezpieczenie do opłacenia niż podatek drogowy. W lutym czekał nas wyjazd do Polski, więc postanowiłem, że poddam go gruntownemu przeglądowi technicznemu w moim zaprzyjaźnionym warsztacie. Okazało się, że sprawdzali go przez jakieś 3 godziny i nie mogli znaleźć żadnych porządnych uszczerbków na stanie technicznym. Na wyjeździe jednak mieliśmy mały problem z elektryką, bo pokazywał błąd przepustnicy. Plan na zabudowę jest, ale o tym będzie w przyszłych odcinkach. W przyszłych odcinkach też pokażemy, gdzie byliśmy, co robiliśmy, jakie przeżyliśmy z tym samochodem przygody, jaki praktyczny się okazał i to tyle. Zostańcie po więcej. Jeszcze czeka nas parę filmów z udziałem tego bohatera. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Chcę coś nagrać, ale jak te psy ciągle drą japę. Masz resztki obiadu wygadnie z całe czerwone usta dookoła. Super, ciekawe czy na filmie wyszło. Ja tu się produkuję, a Karolina mi dopiero potem mówi, że został mi obiad na brodzie.